Witamy Państwa serdecznie na Wandrusowym kanale. W tym odcinku zabierzemy Was do Chiwy, miasta, w którym czas się zatrzymał, ale jedzenie jest za to bardzo świeże. I to gdzie, za ile oraz co warto zjeść, oczywiście dla Was sprawdzimy. Jednak zanim zaczniemy zwiedzanie, pokażemy jak dojechaliśmy tu z Buchary. Zobaczycie też jak wydostaliśmy się z dworca do centrum Chiwy, gdzie zamieszkaliśmy w klimatycznym miejscu, które ma więcej uroku niż gwiazdek. Zobaczycie co da się zwiedzić w cenie biletu do Iczankala, a gdzie trzeba dopłacić symboliczne kilka tysięcy sum. Zajrzymy poza mury miasta, by poszukać ciekawych miejsc. Wbijemy też na uzbeckie wesele. Potargujemy się przy straganach i powiemy kiedy najlepiej kupować. Będzie dużo informacji, zachwytów i życzliwych tubylców, ale jak zawsze wspomnimy też o minusach. Gotowi? Pakujcie sumę i poczucie humoru. Ruszamy do Chiwy. Jesteśmy już na Pinterku, zobaczcie ile mamy miejsca tutaj na górze, czyli skromnie, no taka pozycja leżąca, Beata wygląda tak, ale nie jest źle, ale tu zobaczcie, tu jest kurczę tak ciekawie, tu nasze walizki weszły, całe szczęście Pan oczywiście mi pomógł, no, także nie pozostaje nam nic innego jak tylko spać, bo tu co niektórzy już chrapią, także nie możemy szaleć i zbyt głośno rozmawiać tu. Tylko ciepło tu jest strasznie. Nowe doświadczenie jest i wyjdzie na pewno ciekawie. Taki ręcznik jeszcze dostajecie prześcieradło jedne na spód, drugie do przykrycia i no poszewka na poducha. I to tyle. Już teraz jedziemy ostatni odcinek z miejscowości Urgęcz do Chiwy. Urgęcz to taka dość duża miejscowość, w której wysiadło sporo ludzi. Niewiele już tu ludzi zostało, w tym wagonie przynajmniej. Jeżeli ktoś się martwi jak wejść na górne łóżka, no to tu jest coś takiego, co chyba pomaga w wejściu, tylko że to jest dość niewygodne, bo Beata próbowała. Być może na tych tu łóżkach z boku to można łatwiej wejść, a tu trzeba, prawda, taki zawija zrobić, a my wchodziliśmy zwyczajnie kładąc nogę na dolnym łóżku i myk do góry. Można też oczywiście skorzystać ze stolika, można nogę położyć. Chyba że jakieś starsze osoby schorowane, to wtedy mogą mieć problem, żeby wejść na górę, ale jeżeli ktoś jest w miarę sprawny, to raczej nie powinien mieć z tym problemu. Podróż przebiegła w miarę spokojnie, tylko panie, które były na dole, tutaj takie fajne towarzystwo miały i tak się śmiały, tak cały czas rozmawiały, że no wstępnie mieliśmy problem z zaśnięciem. Akurat mieliśmy pecha, bo w całym pociągu było cicho, tylko te panie takie rozgadane były tu strasznie. Jak ktoś jest bardzo wysoki, no to mu te nogi będą wisieć tam poza łóżką, także na podgiętych nóżkach. Jeżeli ktoś ma duże walizki, jest kobietą, bądź też słabym człowiekiem, Pan tutaj pomaga, prawda, w rzuceniu walizek do góry na te półki górne. Także też nie ma się co martwić. Wszystko jest git, wszystko ok. I jest w miarę czysto. Mimo tego, że to jest stara flota wagonów, to jest czyściutko tutaj. No jesteśmy już mega szczęśliwi, bo jesteśmy w Chiwie na miejscu. No i fajni ludzie tutaj są, bo pan, który był obok nas, pomógł przy ściągnięciu walizek, sam zaproponował, że nam pomoże. Później pan z obsługi, po prostu jakiś pan w wagonie, Beacie znowu też pomógł z wyciągnięciem tej dużej walizki. Także są tutaj ludzie pomocni, pomagają, obsługa też pomaga, także nie ma się co martwić. Teraz będziemy kombinować z transportem jeszcze. Jest parking, to pewnie będą też taksówki, dlatego chcemy to ogarnąć tutaj na miejscu, w środku jeszcze jak jesteśmy na dworcu, ponieważ jak się wychodzi na zewnątrz, to już będzie masakra, wszyscy będą podchodzić, a niektórzy są bardzo nachalni, dlatego nie chcemy ryzykować, nie chcemy wychodzić, bo później nie można na spokojnie czegoś załatwić, bo naprawdę chodzą za wami i kurczę, wręcz wymuszają to, żeby z nimi jechać czasami. Welcome to Chiva. Thank you very much. Yeah, Chiva, you Mr. 1 day, 2 days, 3 days. 5 days. Oh, very good. Fortress, yes, Ayaskala, Pabrakkala, Kizilkala, Nukus, Sovietsky Museum, yes, Muynak, yes. I am cheap price, hotel taxi very expensive. 1 day, 2 days, Chiva excursive.
tomorrow Fortress go come back. Baby tomorrow is Nukus, Moinak is good times here. It's my WhatsApp number. Telegram, WhatsApp, yes. Okay. Okay. My name is Murat Bek. Polish yes Murat, da? Nie. Net? Oh. Russian yes Murat. Huh? Turkey yes Murat. Uzbekistan yes Murat. Is Kazakhstan yes Murat. Kyrgyzstan yes Murat. I'll polish him. Chut chut Russian okay. Chut chut English okay. Chut chut Korean okay. Oh. Chut chut Kazakhstan okay. Poliglota. Oh. Yeah. Super. I am to every day in tourist taxi is my car. Is Bukhara is going. Is Nukus come back. Is Moinak. Is Fortress. A Moinak, how much? Moinak is go come back is 1 days. $100. Muzey Mizdarkhan Moinak 3 only. I am cheap price. Is you hotels is here, mister? Oh, super. Okay, see you. Thank you. Szczęśliwa wam puty. Dziękujemy. Tak ma. Messenger, I'm your messenger, WhatsApp, Telegram, yes. We are earlier, but we go from Bukhara train. Ja, ruski знаете, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть, така мода. No jesteśmy na miejscu już. Pan zabrał walizki, nie wiem czy czekamy tutaj, czekamy teraz. My jesteśmy już w pokoju, fajnie, że już wszystko było przygotowane, mimo tego, że jesteśmy tu przed czasem, bo jest godzina 9, a zameldowanie jest chyba o 14 tutaj, ale bez problemu nas zaprowadzili. No może w sezonie wygląda to inaczej, ale teraz poza sezonem jest luz pod tym względem. No jak widzicie, pokój wygląda tak, są 2 łóżka. W sporej odległości mamy te łóżka, także jak będziemy chcieli Bata film obejrzeć, to musimy na jednym łóżku się przytulić. Co fajne, jest szafa. Pierwszy raz mamy szafa tutaj podczas naszego pobytu w Uzbekistanie. No i mamy jeszcze łazienka. Też dość dużo. Jedna z większych, w których byliśmy. W całym pokoju ogólnie jest czysto, nie można się tak jakoś specjalnie doczepić. Tylko że oni w takich miejscach bardziej, w których tak nie widać na pierwszy rzut oka, to oni tak mają średnio z tym ścieraniem kurzy. Patrz, zobacz. Jezus, proszę cię. Tutaj w Uzbekistanie bardzo łatwo zostać milionerem. To, co trzymam teraz w ręce, to całe 2 miliony są. Więc jesteśmy, byliśmy i będziemy jeszcze milionerami. Ciekawe uczucie. Trochę odpoczęliśmy, przespaliśmy się i teraz ruszamy na taki research po okolicy. Musimy zobaczyć co, gdzie, jak i też nie ukrywamy, musimy coś zjeść. Także ogarniemy pewnie jakiś też lokal. A co fajne jest w naszej miejscówce tutaj w Chiwie, to że jesteśmy za murami Starego Miasta, czyli znajdujemy się w ścisłym centrum, jakby nie było, czyli w Starym Mieście. Wszystkie te najważniejsze zabytki będziemy mieć raczej w zasięgu spaceru, także luz pod tym względem. Teraz idziemy właśnie za mury miasta, żeby coś zjeść. Też sami jakby już z doświadczenia wiemy, że tutaj w części Starego Miasta na pewno będzie drożej, prawda? Także idziemy na zewnątrz zobaczyć jak tam z lokalami, a oczywiście tutaj na Starym Mieście też sprawdzimy jakie są lokale. Warto poszukać lokalów na mieście, gdzie stołują się miejscowi i wtedy ta kuchnia jest taka bardziej swojska i na pewno też jest tańsza. Lokal jest przed nami, nazywa się Ata Gamburg i zaraz wchodzimy i zobaczymy jak to wygląda, prawda, w środku. Przyszliśmy do restauracji, tutaj no taki lokalik mały, trudno to nazwać restauracją. Na starcie dostaliśmy coś takiego bez zamawiania i zamówiliśmy sobie taki placek z mięsem, tak, 2 takie placki i 2 szaszłyczki i zobaczymy ile zapłacimy w sumie za to wszystko. No i danie przyszło, to jest takie fajne danie z mięsem, także ja nie wiem czy potrzebnie wziął te szaszłyki. Obficie to jest tam nafaszerowane tym mięsem i jest dość spory ten kawałek. Fajny sosik i fajnie tak nalać do środka jeszcze tego sosiku. To jest pyszne. A papryczki bardzo ostre tutaj są. Pali. No i przyszły szaszłyczki. I tu są spore szaszłyki. I jeszcze przyszedł taki chlebek do tego. Także chyba, że przesadził z tym zamówieniem.
No te szaszłyki niestety, nie wiem czy oni tak wszyscy mają, czy nie mają, ale oni nie dopiekają tego mięsa. No nie było to za bardzo dopieczone, także Nie boimy było to się o nasze trzewia i tak my to zjedli powierzchownie, że tak powiem. Fidżi możemy jak najbardziej polecić, było bardzo dobre, a sam lokal no też spoko. No, pan miły doradził, powiedział co i jak, no jest drogo, tylko że te szaszłyki słabe. Znaleźliśmy się w następnym punkcie na jedwabnym szlaku, czyli w przepięknej Chiwie, którą według legendy założył syn Noego, Sem, który po potopie wylądował tutaj niedaleko na pustyni. Przechodząc miał sen, takie pochodnie mu się śniły, które wyznaczyły teren założenia miasta. Później odnalazł też tutaj źródło wody i kazał wykopać studnię, która podobno jest tutaj do dzisiejszego dnia. A tak naprawdę Chiwa powstała około 1500 lat temu. W VI-VII wieku już była jednym z głównych takich ośrodków handlowych na tym właśnie jedwabnym szlaku. Słynęła też właśnie z handlu niewolnikami niestety. W XVI wieku była stolicą Hanatu chiwańskiego, a od 1873 niestety dostała się pod władzę Rosji. Dzień dobry, bardzo witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj zaczynamy naszą przygodę z miastem Chiwa. A ze względu na to, że pogoda jakby nie dopisuje, brakuje słońca, jest zachmurzone niebo, to skupimy się raczej dzisiaj na miejscach, zabytkach, które można zobaczyć raczej w środku, nie na zewnątrz. Teraz spróbujemy zlokalizować nasze pierwsze miejsce, które chcemy odwiedzić, a mianowicie chcemy odwiedzić Pałac Taszhuli. Pałac Taszhuli. Ja wolę, żeby Bata to pierwsze powiedziała, bo to nie wiemy, czy się to tak goda. Jak coś, to będzie Nania, że ona to tak powiedziała. No tak się pisze, tak my No powiedzieli. nie, no prawdopodobnie Taszhuli. No, jeżeli jesteśmy za granicą, ciężko czasami jest zweryfikować, jak to poprawnie wymawiać, ale nie o tym. Samo miasto Chiwa, stare miasto Chiwa jest przebogate w zabytki. Tu naprawdę można chodzić, zwiedzać i zwiedzać. To miasto to jest swoiste muzeum, w którym zamiast eksponatów mamy przepiękne budynki, czy też eksponatami są właśnie te piękne budynki, budowle, które naokoło tutaj widzimy, które nas cały czas podczas spaceru otaczają. To nie tylko budowle wybudowane przez Hanów, przez jakichś bogatych ludzi, bo same domy mieszkańców kolorystycznie pasują też do tych bogatych domów. Także wszystko tworzy taką jedną spójną całość. Wszystko jest w takim kolorze pustyni. To jest naprawdę coś pięknego. Tak jakby nie ma tu jakichś rażących budowli, które nie pasują do całości. Całe to miasto, cała Starówka jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden wielki zabytek. Iczankala, nazwane też Muzeum pod Gołym Niebem, jest historyczną częścią miasta Chiwa. Zaś dostojności dodają mu otaczające go mury z wypalanej na słońcu cegły, piasku i gliny, o długości ponad 2 km i wysokości 10 metrów, które świadczą o jego dawnej potędze militarnej za czasów panowania Hanów. Spacerując tutejszymi uliczkami, można odnieść wrażenie, że uczestniczymy w żywej lekcji historii. Też możemy przy okazji poczynić sobie jakieś fajne, ciekawe zakupy tutaj na Starym Mieście. My chcemy akurat sobie kupić, co chcemy? Z wielbłąda? Skarpety z wielbłąda. Skarpety z wielbłąda, bo są ponoć bardzo ciepłe. To jest co z wielbłąda? To nie wiem. Kamel. Kamel jest. Elastic, one size, big, small, no problem. Duży kamel? Yes, camera. How much? Euro sum, Sum. 60,000 sum. 60 000 takie. A co to jest? Kalesony takie? No, kalesony. No, 60 to Jeden jest takie, rozmiar. wiesz. No nie, to ja chyba skarpety sobie kupię. 50,000 sum, 50. Okej. Maybe later, okej? Thank you. To jest kaszmir akurat, 100% Z wełna. Kaszmiru, tak.
No są tu cudawianki i niewidy. No jest tu tego mnóstwo i tak jak widzicie, warto się targować tutaj w tych miejscach, ponieważ no, oni wstępnie dają jakieś tam ceny, później schodzą z tej ceny. Podejrzewam, że jak zaproponowalibyśmy za te kalesony 40 000, to też by poszły. Ale też nie ma co zaniżać bardzo tych cen, bo nie ukrywajmy, Uzbekistan to nie jest bogaty kraj. Ci ludzie nie są bogaci, także nie można w ten sposób też postępować, żeby ich tam zdzierać do cna z tej ceny, ponieważ no, muszą też jakoś zarobić, muszą przeżyć, tym bardziej, że teraz jest już po sezonie i na pewno jest im gorzej, prawda, z tym. Kamel u nas w Polsce wielbłąd. A, wielbłąd. Wielbłąd, a. Są takie na nogi, widzisz? To jest super też. Właśnie takie coś w góry też by może się sprawdziło, bo to jest naturalne, nie? O, tu są, Radek, popatrz. Tylko, że wielkie. Rękawice, nie, skarpety. No. Kamel? Camel, natural. A skолько stoi? 100,000 soon. To tam było po 50 całe gacie, nie? Żeby kupić bilety na poszczególne atrakcje, trzeba udać się do kas, a te kasy znajdują się gdzieś przy bramach, prawda, wejściowych, z tego co się zorientowaliśmy, czyli trzeba kupić 2 bilety na 24 godziny, innej opcji nie ma praktycznie, nie ma biletów na wejście osobno do poszczególnych zabytków. Ani na 2 dni też nie ma. Ani na 2 dni nie ma, czyli na 24 godziny i kosztuje to 200 000 sum, czyli 60 zł na osobę. Jest prawdopodobnie zaznaczone wszystko to, co możemy w cenie biletu zwiedzić i są właśnie ekstra jeszcze bilety do poszczególnych zabytków, takich znaczących, najważniejszych podejrzewam. No i tyle. No. Bilet jest ważny tylko 24 godziny, a nie jak zakładaliśmy 48 godzin. Oczywiście 24 godziny to raczej umowny czas, ponieważ wiadomo, że owe obiekty mają ograniczone godziny otwarcia. Dlatego musieliśmy nieco skorygować nasz plan zwiedzania. Z tego powodu najistotniejsze i tym samym dodatkowo płatne zabytki postanowiliśmy zwiedzić kolejnego dnia, a w tym dniu skupić się na atrakcjach, które objęte były w cenie zakupionego przed chwilą biletu. Więc z pomocą załączonej do biletu mapy rychło ruszyliśmy na szlak, by punkt po punkcie odwiedzać miejsca, do których mogliśmy wejść na naszym bilecie. Zatem teraz w skrócie przedstawimy Wam to, co udało nam się zobaczyć. A popatrzcie, tu taka ciekawostka, karyta. A od kogo mógł dostać Han Chiwy karocę? Jak myślicie? Od kogo dostał Beatka? Od ruskiego cara. Od ruskiego cara. Tak. Żeby siadł do tej karety i wyniósł się. Kiedy Hanowi się nudziło mieszkanie w pałacu, mieszkał sobie w tej biurcie, która była rozłożona na dziedzińcu. Dla odmiany. Dla odmiany. Żeby Czyli poczuć koczowniczy tryb życia. tak, coś na zasadzie jak my w dzieciństwie, prawda, budowaliśmy sobie takie jakby namioty pod stołem, skocy. Mieliśmy takie swoje własne Eldorado, swój jakiś zakątek, w którym czuliśmy się bezpiecznie i mogliśmy robić, co żywnie nam się podobało. To też właśnie Han miał takie miejsce w tej jurcie. Jak kojarzycie z różnych filmów o rycerzach, którzy bronili jakichś poszczególnych zamków, to wiecie, że były takie zasuwy do bram. I oni to zasuwali, żeby wróg nie mógł się dostać do środka. I to są właśnie takie zasuwy tutaj w Chiwie. Ogólnie słabo tu jest opisem czegokolwiek. Jak się wcześniej czegoś nie wie, no to by trzeba było wziąć tego trudno, tak, bo tu są takie ogólne przewodnika. opisy, na przykład, że to jest koło, to jest filar z któregoś wieku i nic poza tym. Nie ma takich szczegółowych opisów danych miejsc. Tu też, że na przykład jakiś plac jest i tyle. No zobaczcie sobie właśnie, jak ta konstrukcja tego balkonu, jak to już jest wygięte. Jak Bo ten gołąb jest taki ciężki. Właśnie. A widzisz te cegły tu, luzem stojące na końcu? Tak, tak. On bardzo łatwo może komuś na głowę spaść. Nie? Oczywiście, no ale tu w tej kwestii to tak średnio o tym myślą. Może właśnie z tego powodu, że ta konstrukcja jest już dość chwiejna, nie można wejść na górę. Pałac został zbudowany w latach 1830-1838 i choć jego nazwa wybrzmiewa nieco topornie, ponieważ Taszhuli w wolnym tłumaczeniu
oznacza dosłownie kamienny dom. To niech nie zwiedzie was ta nazwa, dlatego że pałac posiada aż 150 pomieszczeń i 3 dziedzińce, a w latach swej świetności posiadał innowacyjny system wentylacji i zacienienia, który chłodził powietrze nawet przy 45-stopniowych upałach. Zaś wspomniane dziedzińce otaczały fontanny i ogrody, co czyniło pałac prawdziwą oazą w środku pustyni. Wchodzimy teraz do medresy Muhammada Amin Inaka. To jest ważne miejsce dla Chiwy, ponieważ w tej medresie kształcono lekarzy i można tam znaleźć jakieś narzędzia, którymi wykonywali swoje różne operacje na delikwentach. W tamtych czasach to można było to uznać za narzędzia tortur, prawie że. Bez nich nie byłoby dzisiejszych lekarzy. No także... tak, ale to niestety każda nauka opierała się na pewnych doświadczeniach bólu, krwi i cierpieniu często. Myśleliśmy, że można tu na gapę też wejść i nikt tego nie sprawdza, bo są bramki, zauważcie, otwarte, ale jednak tak jak domyślaliśmy się, że po czasie przyjdzie ktoś pewnie i zapyta o bilety i tak faktycznie stało się za chwilę. Pani nam tutaj włączyła film, który sobie obejrzymy na szybko i poznamy historię tego miejsca. They devoted their lives to science and their legacy was the heritage. Była taka główna sala, na pewno też w tej sali były jakieś lekcje prowadzone. Tutaj pełno takich małych pokoiczków. Nie wiem, to były albo sale studentów, albo nauczycieli. Uczono tutaj nie tylko medycyny, ale też właśnie astronomii, literatury. Za nami znajduje się medresa Kutluk Murek Inat, zbudowana właśnie przez tego człowieka. Bardzo trudna nazwa, w XIX wieku. Czyli szkoła. On sam został pochowany w jej wnętrzu, takiego było życzenie. Tam jest też jego mauzoleum w środku. Na tym obrazie jest przedstawiony taki patron Chiwy. Wywodził się ze zwykłego ludu. Nazywał się Pahlawan Mahmud i był zapaśnikiem. Był bardzo dobry dla ludzi. Tutaj się go bardzo lubili i ma też swoje mauzoleum tu postawione. Tu są jakieś podziemia, do których można wejść, także wchodzimy. Może zanim pójdę całkiem na dół, to obejrzę, co tu jest. Tu nie ma nic. Jakieś pomieszczenie i tyle. To idziemy jeszcze niżej. No i kolejne pomieszczenie z dziurą w suficie. Beata powiedziała, że tu są zawody linoskoczków. Ja? Pokazy. Pokazy. To jest coś innego niż zawody. A Zbigniew i Zbyszek to te same imię? Dystans jest bardzo krótki, że podejrzewam, że nawet ja by tam przeszedł. Ja, ty byś przeszł. Przeszłby. Proszę cię. Na rynkach bych tam przeszł. Normalnie na rynkach bych przeszł. A my się tak zastanawiali, nie? Bo tu było dużo Hanów, nie? To był jako mężczyzna Han, a żona Hana to była Hanka. A żona Rumcajsa to była Hanka. Och, Rumcajsie! A Hana? Kochana Hanna, albo kochanka. Kochanka. O, kochanka. To może z tego się wywodzi to określenie kochanka. Może tak. No, żona Hanna. Hanka, kochanka. My to do wszystkiego potrafimy dojść metodą dedukcji. Puknij się w łeb. Jeszcze taką informację natury praktycznej. Nie zakładajcie czarnych gaci do Chiwy. Bo ja mam takie czarne miasta, gacie tak. I po prostu gdzie usiądę, tam wszystko mam tak glina na tych gaciach. Tak samo na butach. No. A teraz wybieramy się do kolejnej medresy, czy też madrasy. Różnie się to mówi zamiennie, czasem tak. Czyli medresa to szkoła koraniczna, a o tej medresie właśnie konkretnej powie wam więcej trochę Beata. O ile wie więcej, ale chyba wiesz więcej ode mnie. Znaczy jest to medresa Al-Kulitana, który też był władcą tutaj, wybudował taką dużą medresę, ona była chyba największa w mieście, najlepiej zdobiona. Znajdowały się w niej książki dla uczniów wszystkich medres, czyli miała pokaźną bibliotekę. A dzisiaj można zobaczyć, jak ręcznie tam robi się dywany. Idziemy zobaczyć dywany, być może jakieś dywany też latające. I se polocemy tu po tej Chiwie. Ale ja nie wiem w sumie, jak taki dywan obsługiwać. Ja nie wiem, czy ja chcę sobą w ogóle lecieć na jakimś dywanie. Batko, musisz mi zaufać. Tylko autem umiesz jeździć, niczym więcej. Jako, a motorówką kto jeździł? Moja żona nie wierzy w moje możliwości. Ale jak jeżdżę autem? Powiedz. Dobrze. Wspaniale.
Tu jest cały warsztat do wyszywania, może nie dywanów, ale jakichś chust, elementów ubioru. Fajne torby, poszewki na poduszki. Pana można tutaj kupić. A tutaj podpatrzymy sobie panią, która tka dywany, prawda. Szybki są trochę brudne, może wyczyścimy trochę palcami. Poświęca się, damy brudne palce. No jest to misterna robota, to nie jest takie łatwe, takie proste. Dlatego też to pewnie swoje kosztuje. I robi, myślę... Inside? Chodź, Radek. Co? Wejdź tam do środka. Pan powiedział, że można do środka. Pan powiedział, że możemy wejść do środka, także super. Tu też panie tkają. Zobaczcie. No kurczę, no to naprawdę musi trwać bardzo długo. Извините, как долго вы делаете taki один? Jak długo taki один? O, 20 dni w miesiąc. Kurczę. Polsza. Polsza, tak. Polaki, tak. To jak słyszeliście, nawet do miesiąca może trwać praca nad takim dywanem. Takim dużym dywanem. No. Takim dużym dywanem. Wyobraźcie sobie miesiąc pracy nad takim dywanem. No ile może kosztować? No nie oczekujmy, że taki dywan kupimy za 200-300 zł. No nie można oczekiwać tego, prawda? To musi kosztować. Właśnie dlatego maszyny wyparły człowieka. Wyszliśmy na chwilę ze Starego Miasta, ponieważ chcemy ogarnąć sobie jakieś jedzenie. No i tu mamy taką lokalną restaurację, czy też pizzerię bardziej. No i chyba sobie pizzę zjemy, albo coś będzie innego. Zobaczymy, jeszcze pizzy nie jedliśmy w Uzbekistanie, także musimy spróbować. Jak wspominaliśmy wcześniej, chcieliśmy sobie skosztować tutejszej pizzy, a na razie kosztujemy kawę. Ci powiem, ona nie potrzebuje za bardzo cukru, może ciut, tak. Kawa jest spoko. Kosztuje 15 000 sum, czyli wychodzi 4,50 gdzieś. Wzięliśmy jedną z najdroższych pizz, bo chyba najdroższa jest za 70 000, a my wzięliśmy za 65. Pizza nie jest zbyt mała. Myślę, że na nas dwóch to w zupełności wystarczy. Teraz może jeszcze skosztuj, jak to smakuje, czy to ciasto przede wszystkim jest ok. Jest ok? No na pewno jest ciepłe. Ale jest dobre? Jest takie oleiste, znaczy się jest, nie jest suche. No to super. Jakaś haja. Ktoś tu tarasuje drogę. Kierowcy są bardzo zbulwersowani. Ktoś po prostu zostawił auto na środku. I pewnie siedzi w kiblu. O, wesele. No i teraz widzieliśmy taką akcję, prawdopodobnie to było jakieś weselicho tutaj lokalne, bo Beata myślała, że najpierw, że się kłócą po prostu tutaj kierowcy. Być może to jest coś na zasadzie naszej szlogi tak zwanej, czyli jak na weselach, jak to się nazywa po ichniejszemu? Po bramie, no ichniejszemu, po grolsku chciałem powiedzieć, a nie chcę nikogo obrażać. A my są też Hanysy wygorone, to nie ma się co gorszyć. I oni się niby tam kłócili, ale to wszystko było z przymrużeniem oka. Jak u nas są wykupiny, u nich jest jakaś kłótnia, ktoś zatrzymuje te samochody i mówi, nie możecie przejechać i się kłócą i później ich przepuszcza. I to tak fajnie na wesoło, no. Hello. O, a tu prawdopodobnie jest to weselicho, które nas mijało przed chwilą. Muzyka gra, czyli weselicho na całego. Pan już nas zapraszał tutaj na to wesele, ale my jesteśmy najedzeni, także nie skorzystamy chyba. Hoji onamiz Halimajon qayin momoni hurmatini ta'zim ila hurmatini Alloh yetirsin. Tabriklaymiz yoshlar bir umrga baxtli bo'lsin. Halol rizq ro'z nasibasini tergan, farzandlari uchun yugurgan, yelgan. Farzandlariga mana bugun chiroyli to'ylar qilib, elu yurtga osh bergan. A weselne fury to same Chevrolety. Mieliśmy okazję uczestniczyć w ceremoniach właśnie weselnych tutaj w Uzbekistanie, w mieście Khiva. Jako tacy postronni obserwatorzy nagrywaliśmy to wesele tak z boku, a wszyscy goście, czy też nawet
Ludzie, którzy organizowali to wesele, zapraszali nas do środka i mówili, że mamy podejść, że mamy nagrywać, że mamy się nie krępować. No, byliśmy świadkami, jak panna młoda wchodzi do domu swojego męża. Tak. Jest półgodzinne wyczytywanie wszystkich członków chyba rodziny męża, którym ona się kłania. Tak, wszystkim się kłaniała po kolei, czyli oddawała jakiś tam szacunek, prawda? No. Jesteśmy w Kuna Ark Cytadeli, w której trwają, jak widzicie, też prace archeologiczne. Jeżeli odkrywają coś archeolodzy, to zazwyczaj kopią ziemi. Ta warstwa ziemi, prawda, przykrywa te wszystkie zabytki, które były setki, tysiące lat przed nami. To wszystko zostało pokryte warstwą ziemi, dlatego musimy się zawsze dokopywać do tego. Czyli jaki jest wniosek? To, co mamy teraz, być może też kiedyś zostanie przysypane. No na pewno. Cała materia się miesza, Radek. Wszyscy oddają swoją materię. Wiesz, ile człowiek gubi skóry przez całe swoje życie? 18 kg. I wszystkie zwierzęta, wszystko robią to samo. Ten kurz to jest po prostu Czyli nasza... ziemia powinna zwiększać swoją masę. No. Cytadela Ark, jak widzicie, była jeszcze dodatkowo otoczona murami, była wewnątrz murów i jeszcze otoczona murami. Tutaj mieszkał Han, były najważniejsze instytucje dla Hanatu hiwańskiego. To było takie sedno, takie miejsce, do którego tacy zwykli śmiertelnicy nie mieli wstępu. Tutaj wybijano też monety i 300 takich monet pochodzących z Chiwy jest w muzeum w Ermitażu w Sankt Petersburgu. Tutaj znajdowała się mennica. Widzimy, jak panowie wyrabiają pieniążki. No, tu mamy właśnie film. Jest blaszka. Przykładem, patrzcie, takie otwory już mają gotowe. Pyk, monetka gotowa. Rozgrzewali, żeby było miękkie, widzisz? I ciach. Tu to tak właśnie wygląda. Ci panowie też tak to wytwarzali. Ale przystojny był ten sułtan. Dlatego to, że był przystojny ten sułtan cały tu. No, fajnie wygląda, no co nie? Jakie ma bryły ładne, lepsze niż moje. No, Beata to jest tylko malowidło. Oni nie mogli sułtana przedstawić takim, jakim jest, tylko musieli go jakoś upiększyć. Taki pukeltaszy kiedyś chodziły dzieci. Zaraz obok Cytadeli Kunia Ark jest zindan, czyli po prostu więzienie. Składa się tylko z 2 pomieszczeń, gdzie prawdopodobnie więźniowie byli tylko chwilowo przetrzymywani, a tutaj na tym placu wykonywano egzekucje. No. Jak możemy się domyślić, to były jakieś łańcuchy, którymi byli być może przykuci właśnie więźniowie, a tutaj mamy coś na zasadzie pejczy, biczów, którymi byli chłostani. Szereg jest tu makabrycznych rzeczy, bo tu byli grzebani żywce, tu byli nabijani na pal, Tak. tutaj byli zanurzeni w studni, z tyłu widzimy wisielca, a tu byli zrzucani z minaretu. Czyli straszne metody tortur, tudzież właśnie wyszukane metody uśmiercania więźniów. Była kara zamykana w jakimś worze z kotami. Teraz musimy sobie uświadomić jedno, że... Człowiek jest bardzo kreatywny w tym wymiarze. Tak, kreatywny, a spory odsetek tych, którzy ginęli, byli niewinni. To jest medresa Muhammada Rahima Hana II, który był tutaj też nauczycielem. W tej medresie ten władca był bardzo wykształcony, no i też był poetą. Medresa bardzo piękna, jak widzicie, jedna z największych wtedy. Tak się nosili kiedyś, zobaczcie. Nawet łebki nosiły jakieś tam miecze, no i te czapki. Latem, nie latem, zawsze nosili te czapy ich, o, tak jak tutaj, zobaczcie. To ponoć różniło, tak myśleli wtedy, ludy cywilizowane od takich dzikich ludów Afryki, bo uważali, że po prostu chodzili nago, czy też jak było ciepło, chodzili bez ubrań, ponieważ nie było ich na to stać, a ludy tutaj środkowej Azji, tudzież Uzbekistanu, już w ich mniemaniu były bardziej zamożne, dlatego mogły chodzić w ubraniach, w takich puchowych czapkach, prawda, z wielbłąda, ponieważ było ich na to zwyczajnie stać i byli zamożnymi ludźmi. Wezmę 3 za 80. A ty też 100? No Tu ostro negocjuję ceny z panią. A chcesz jeszcze te skarpety, Radek? No tak, skarpety jasne. To jeszcze mojej mamie bych wzięła te skarpety. Tak, a dzieciom? Co? A chłopakom nie, oni za skarpetach nie chodzą. Chłopakom coś innego całkiem. To bych wzięła 2, Małgosi, mamie takie. Skolka? 60 tysięcy. 60? Mamy tyle pieniędzy w ogóle? Nie wiem, nie mam. Czyli teraz trzeba dobrą cenę zrobić. No. Dobra cena i weźmie wszystko.
Zakupy warto robić na koniec dnia handlowego, tylko wtedy tutaj handlarze schodzą z ceny. My zrobiliśmy sobie takie zakupy, kupiliśmy takie fajne skarpety, 90% wełny, które kosztowały 60 000. czyli około 18 zł taka para. Skarpetki, kapcie. Takie kapcie jakby. I to kosztowało ile? 50 000. No i kaleson. Radek kalesony sobie kupił też za 15. Bo na wojnie kiedyś był taki zespół, to pokażę jak to jest plastyczne, zobaczcie. Nie naciągaj tak. Te kosztowały 50. No to, czyli w porównaniu, patrzcie, z tymi skarpetkami to wychodzi tanio. bardzo tanio. Co jeszcze? 3 chusty. Pani powiedziała, że ma po 150. Po 120 ma na koniec dnia, a nam zrobiła po 100. 3 za 290. Czyli jedną tak jakby o 10 jeszcze nam zbiła. Przyszliśmy do kolejnej medresy na naszej liście. To jest medresa Kazi Kalon. Została zbudowana w 1905 roku. A teraz mieści się tutaj Muzeum Sztuki Muzycznej. Jak kształtowała się sztuka muzyczna na tych terenach od czasów starożytnych aż do dnia dzisiejszego. Dokładnie. Dzisiaj kontynuujemy trasy. No, musimy dokończyć to, co mamy na bilecie, czyli to, za co zapłaciliśmy wczoraj. Zostało nam jeszcze kilka miejsc do zwiedzenia. Później już będziemy zwiedzać miejsca, które są dodatkowo płatne. A ten jak patrzy, nie? No z byka ten patrzy. On wygląda trochę jak ten piłkarz, bramkarz. Jurek? Dudek? No. No trochę ja. Faktycznie. Piłkarz, bramkarz padała. A ten tu już przysypio na przykład. Ten już śpi na pół. Ceremonia tańca modlących się przy ogniu. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid tańczyć chce. Kurde, widzisz. Ja wszystko pamiętam. Było się ministrantem. Znajdujemy się na środku starej dzielnicy miasta, czyli Iczankala, w meczecie Dżuma. Ten meczet jest niezwykły, jeżeli chodzi o zabytki w całym Uzbekistanie, ponieważ jest wybudowany, zaczął być budowany w X wieku, w XVIII przebudowany i nie ma tu żadnych udziwnień, żadnych mozaik, tylko to, z czego słynie, to jest 212 drewnianych kolumn. I te kolumny są z różnych epok, a jedna prawdopodobnie pochodzi też z Indii. Niektóre widać, że już są bardzo nadszarpnięte zębem czasu, no ale jest to coś zupełnie innego. Robi niesamowite wrażenie w środku. Meczet wygląda naprawdę imponująco, a co istotne, zazwyczaj do meczetu jak się wchodzi, trzeba ściągać buty. Być może tu jest ta strefa, w której trzeba ściągać buty, bo są dywany, prawda? Ale tutaj z tego co widzę nie można chyba nawet wejść. Tak ogólnie Uzbecy mają luz. Nie wymagają tego, żeby zakładać gdzieś chusty i tam nikt jeszcze cię nie upomniał nigdzie. Nie mają jakiejś presji na to, żeby od turystów wymagać jakichś tam pewnych zasad, które obowiązują, prawda? Wchodząc do takich miejsc u nich religijnie ważnych. No jak widzicie są też pęknięcia, które są zasklepiane jakoś też do tego, żeby to wzmocnić. Naprzeciw meczetu Dżumy znajduje się medresa Mat Panabaja, zbudowana w 1905 roku przez bogatego kupca. Jest mała, ponieważ zawiera tylko 10 sal dla studentów. W czasach sowieckich z miejsca, które nauczało o religii, stało się Muzeum Ateizmu. Dzisiaj już wszystkie te eksponaty sowieckie zniknęły stąd, a od 2001 roku znajduje się tutaj Muzeum Historii Avesta, czyli świętej księgi zoroastryzmu, jednej z najstarszych religii, której wyznawcy zamieszkiwali te tereny. Co warto powiedzieć na temat tej madrasy, w której byliśmy przed chwilą, że to chyba już nie jest Muzeum Zoroastryzmu. Kaligrafii. Muzeum Kaligrafii Arabskiej bardziej bym powiedziała, czyli informacje w internecie są nieaktualne. No nie dziwne, bo przecież 20 lat przecież nie będzie może jednej wystawy, no nie wiem. Ale ogólnie słabe jest to muzeum. Te akurat były chyba najsłabsze. A tam panowie jacyś żołnierzowie idą chyba. Panowie żołnierzowie. Zobaczcie sobie. Jacy ładni. Panowie też idą do tej madrasy, czyli my pójdziemy w ślad za nimi. Ta medresa to jest właśnie ten medresa Islama Kodży. Ten Kodża, to on wybudował też ten minaret, ta medresa. To był człowiek, który bardzo ułatwił życie mieszkańcom. Różne takie innowacje wprowadził w mieście, szpitale zakładał, bo to jest medresa z XX wieku, 42 pokoje dla studentów. Czyli całkiem świeża jest.
i w środku znajduje się Muzeum Sztuki Użytkowej. No i co jeszcze można powiedzieć na temat tych muzeów, które tutaj odwiedzamy, że często powtarzają się te wystawy, prawda? Jest taki ogólny chaos, czyli że na przykład mogli zrobić jedno muzeum na ten temat, drugie na ten temat, a jest to tak jakby co mieli, to jakby, no są to wiadomo eksponaty ważne, ale żeby zainteresować oglądacza, to trzeba troszeczkę więcej z siebie dać. Tak, dokładnie. Muzea w Polsce czy też w Europie już działają trochę na innych zasadach. Jest dużo jakichś interaktywnych elementów, takie, które angażują jakoś zwiedzającego w to, co jest wystawiane w tym muzeum. A tutaj to jest wszystko w takim stylu bardzo, bardzo tradycyjnym. Jest coś wystawione za gablotą. Jest opisane w sposób bardzo skromny, mi się wydaje. Niewiele jest takich konkretnych opisów. Czasem się zdarzy trochę więcej napisane. No i właśnie kiepsko by było tutaj zwiedzać to z dziećmi na przykład, bo no dzieci by się bardzo szybko, podejrzewam, nudziły w takim muzeum, bo tu nic ciekawego się nie dzieje. Dla dzieci przynajmniej. Dajmy na to na przykład Muzeum w Żorach Ognia. No, jest bardzo ciekawym miejscem. Można coś tam poeksperymentować, można nawet porozmawiać z eksponatami. Jak się nazywał ten pan? A nie wiem, jakiś profesor. Pożoga? O, Pożoga. Jednak pod czujnym okiem profesora Pożogi nic wam nie grozi. No i można się zaangażować w różne zabawy, różne jakieś gierki i to jest bardzo interesujące. Wtedy łatwiej nam zapamiętać, a dzieciom tym bardziej łatwiej zapamiętać historię tego muzeum i o co w tym wszystkim chodzi. A tu tak odbywa się to tylko na zasadzie spaceru i oglądania poszczególnych eksponatów. Choć nie ukrywam, że też to może być bardzo ciekawe. Przechadzając się tymi uliczkami, no to można się zakochać w tym miejscu. Mimo tych straganów, to jednak to miejsce ma swój niepowtarzalny urok. Chyba już ostatni zabytek na liście biletowej. Medresa Shirgazi Kana, powstała w XVIII wieku. Tutaj on sam jest pochowany, też w środku w swoim mauzoleum. Podobno do wybudowania tej medresy przywiózł z Iranu aż 5000 żołnierzy. Wśród nich byli mistrzowie, architekci. Z takich ciekawostek tutaj jest podobno taki niestabilny teren, grunt, gdzie jest to mauzoleum, gdzie on jest pochowany i ten jego grób się zapadł już 2 metry pod ziemię. Panie tu mają fajne zajęcie, robią sobie na drutach w wolnej chwili, przynajmniej się nie nudzi. Tutaj ogólnie też nie jest tak, że ktoś do Was podejdzie, ktoś powie, że tam jest jeszcze część wystawy, że trzeba wejść do zamkniętych drzwi, jest zimno, jest pozamykane, no, ale... Nikt niczego nie tłumaczy. No nie, no. Gdzie iść, gdzie się poruszać. I tak jak widzieliście, siedzą 2 panie. No wyszliśmy na dziedziniec, tu były wszystkie drzwi zamknięte. W sumie no, żadnych informacji, że gdzieś można wejść. Po prostu trzeba próbować, czy drzwi są otwarte i się wchodzi, ale nikt nie powie, że tam Państwo wyjdą na zewnątrz, tam trzeba wejść w te drzwi i się naokoło tutaj idzie i się zwiedza dalej. No jest to niedopracowane bardzo. Ludzie są niedopracowani. Tu mamy różne zioła, jakieś warzywa, które pełniły jakieś funkcje lecznicze, też używali tego medycy. Zresztą po dziś dzień się używa ziół, prawda, w medycynie. Tu też mamy przedstawione, jak wyglądał kiedyś poród właśnie w takich tradycyjnych domach. Są 4 akuszerki, a pani urodziła prawdopodobnie bliźniaki, bo tutaj są 2 maluszki. No i łyżka w zębach. Beata się dziwiła, czemu łyżka w zębach. No tak dawali kiedyś. No jakoś to pomagało chyba. No tu jest kryka. Taką kryka miał mój dziadek Wiluś. Jakaś jeszcze ta kryka musi być. Rychtyk taką miał. Duch podobno ty. Teraz po prostu chcemy iść coś zjeść i chcemy się wybrać do tego pana, u którego byliśmy pierwszego dnia podczas naszego pobytu tutaj. Mamy przy restauracji karpie, zobaczcie. Ciekawe, czy po prostu można sobie wybrać jakiegoś i wam zrobią tego karpia. Podejrzewam, że może i tak być. No i niestety ten lokal, do którego chcieliśmy iść, był zamknięty. No przy niedzieli niestety gościu chce odpocząć chyba. Była taka informacja na Google, ale nie zawsze się to sprawdza, także woleliśmy iść sprawdzić sami. Także idziemy jednak na pizzę. O ile on jest otwarty. Też tu coś mi się nie podoba. Oby jeszcze jest otwarty w ogóle. Kurczę, no. Wszystko w niedzielę jest zamknięte. Kolejna zmiana planów. Teraz idziemy. Pan policjant mnie przepuścił. W sumie wlozłem mu pod auto. No. 2 lokale, które odwiedziliśmy,
są zamknięte dzisiaj i idziemy do Flora Cafe, tak? Park jakiś po lewej stronie mamy, jakoś iglica po prostu, taką dużo na środku tego parku stoi. Są ławeczki, jak to w parku. Lokal wygląda tak z zewnątrz, a w środku zaraz wam pokażemy. No i tak wygląda ten lokalik. Bardzo ładnie, czysto, schludnie. Moje jedzenie przyszło, wygląda tak, wygląda apetycznie. Może trochę mało, liczyłem na więcej, ale zobaczymy, jak będzie smakowało, bo to jest najważniejsze. No, bracie, przyszedł makaron bolognese, tak? No i wygląda tak. A mój tak, jest sosik, jest sałatka, jest kapustka, no i to jedzenie najważniejsze, jest fryteczek trochę. A zobaczcie sobie, co tutaj jest budulcem tych domów. To jest mieszanka słomy i gliny, która daje ponoć bardzo dobrą izolację. Ten fundament to jest albo drewniany, albo murowany, ale większość chyba widzę tu jest drewnianych, tylko to jest właśnie otynkowane później to drewno jeszcze. Ten fundament jakby jest z takiej porządnej fali, prawda, zrobiony, a reszta to jest właśnie mieszanka gliny i słomy, ale te mury są tutaj bardzo, bardzo szerokie, grube. Bardzo. I co w związku z tym, powiedz, mamy jaki problem? Zagłuszają takie mury właśnie sygnały radiowe, Wi-Fi, jeszcze z telefonu oczywiście też jest problem z zasięgiem, no ale to jest dobra izolacja cieplna, prawda. Sprawdza się to tutaj w Uzbekistanie zarówno w bardzo gorące lata, które tutaj są, i również bardzo zimne zimy, bo też takie zimy tutaj są. Chłopcy tutaj pracują, rzeźbią, starannie, ładnie, mają ketchup. Być może to są jacyś adepci sztuki, rzeźbiarstwa. No. Muszą wiedzieć, co mają robić i jak robić. No, to, Mają narysowane te wzory, wiesz? tak, tak. Mhm. Pani sobie to spróbuje. Pani spróbuje. To idzie. Teraz zamierzam wybrać się na najwyższą atrakcję tutaj Starego Miasta, a jest to ten minaret, na który można wejść i podziwiać miasto Khiva z góry. Także ja się wybieram, Beata zostaje, kosztuje ta przyjemność 100 000. Zobaczcie, jak to jest wysokie. Bardzo, bardzo wysokie. Kasiora jest, także zapieprzę do góry. Niedobrze, panowie i panie, ponieważ tworzy się kolejka. Schody są wąskie, jak widzicie, także no, trzeba się tam gdzieś mijać. I teraz jak ta pani zejdzie, to ja wchodzę. No, pan mówił, że trzeba uważać na głowę, a już przywalił głowa. Ajajajaj. Trzeba się schylać, uważać trzeba. Patrzcie, jak tu jest stromo. Masakra. Zobaczcie, jak to wygląda, jak to jest na stromo. Jak widzicie, udało mi się już wyjść na górę minaretu. Niestety na górze jest dość tłoczno. Teraz może się troszeczkę przeluźni, bo panie już wychodzą. Ale tu jest mało miejsca bardzo. No i trzeba uważać, bo tam jest taki spad, można polecieć na dół. Także nie ma tu żadnych zabezpieczeń dodatkowych. I jak to tutaj w tych miejscach bywa, z kwestii bezpieczeństwa, to wszystko z przymrużeniem oka. No, zaskakująco szybko udało mi się wejść. Znaczy się wygląda to z dołu, że to jest bardzo wysoko, ale po tych schodach się idzie dość krótko. Może też jest to spowodowane tym, że jest bardzo, bardzo stromo. Te schody są bardzo, bardzo strome. I oczywiście mamy widok na najważniejsze tutaj zabytki, najważniejsze miejsca w Starym Mieście, także można spokojnie sobie wejść i rozplanować, zaplanować poszczególne miejsca, które odwiedzimy, bo z góry to fajnie widać i mamy wgląd na to, co chcemy zobaczyć i gdzie możemy pójść i jak to wygląda, prawda, z tej perspektywy.
Wszędzie kopcą, jak widzicie na horyzoncie, pełno dymu. Raczej się nie kryją. Palą gdzie się da, nawet tutaj na Starym Mieście palą liście z drzew. Wszędzie pełno dymu, także w tej kwestii to oni się nie potyczkują. Ten mały grubas w niebieskim sweterku za mną to jest Kalta Minor, czyli niedokończony minaret. Zaczął powstawać w 1852 roku na zlecenie Muhammada Amina, Hana tutejszego. Budowano go zaledwie 3 lata. W zamyśle architektów miał mieć nawet 110 metrów, ale niestety Han zginął na wojnie w 1855 roku i nikt już później nie dokończył tego minaretu. Zatrzymali się na 29 metrze. Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli dla miasta Chiwy. Jako jedyny minaret jest w całości pokryty majoliką, czyli taką glazurą niebieską. Są różne jeszcze inne podania na temat tego, dlaczego została przerwana budowa tego minaretu. Jedne podają, że ten fundator, czyli Han, spadł z góry tego minaretu, ponieważ ciągle nadzorował tą budowlę, był bardzo z niej dumny. No i uznano to jako zły omen i już nie dokończono tego minaretu. I jeszcze jedna teoria głosi, że Han Buchary podkupił architekta, który tutaj to nadzorował, żeby nie dokończyć tego minaretu, żeby nie był większy niż minarety w Bucharze i już później nikt tego nie umiał skończyć i tak to zostawili. W każdym razie jest to właśnie taka ciekawostka, jedna z takich charakterystycznych budowli w Chiwie. Fajnie tak spacerować ulicami Chiwy tuż przed zmrokiem i już zwyczajnie się szkładka jest najjaśniejsze z tych gwiazd wszystkich tych lampach. Najjaśniejsza to jest twoja glaca, kochanie. Częściowo ten dom już się przewraca. Widzicie, już jest spękana ta góra. Tu też jest nieźle już zdewastowane. Nie jest to jakoś zabezpieczone, jak widzicie, a tutaj jest uliczka, po której się przechadzają ludzie, turyści, miejscowi, wszyscy. Jesteśmy świadkami rozpalania tandiru. To jest taki piecyk, w którym są robione somsy. Bułeczki są przyklejane do krawędzi. A to jest chrust z bawełny. No tutaj dzieci się uczą od początku, żeby sobie radziły właśnie z ogniem, z przygotowaniem jakichś prostych posiłków, z tego co widzimy. Panowie zainteresowani kamerą Radka. Tak sądzę. Ale się kurzy. Zapach jest niezbyt przyjemny niestety, bo to unosi się też zapach plastiku, nie? Kartony, te jakieś folie, pani sobie tam... Glina się rozgrzewa po prostu od tego ognia w środku i później jak już jest sam żar, to dopiero się kładzie te bułeczki z tym farszem. Dokładnie tak jest, jak Beata powiedziała, a ona się zna na wszystkim i musicie jej wierzyć. Nie znam się na wszystkim, Radku. A zobaczcie, jak się unosi czarny dym. Te bułki muszą być przekozackie później. Jak się na takim dymie zrobi, to kurde, mucha nie siada. Pani ma audytorium tu. Bo jest wycieczka z Włoch jakaś i przygląda się temu ciekawemu wydarzeniu na pewno. Dla nich, dla nas również. A dla tej pani to jest, prawda, codzienność. No a tu bułeczki już przyszły, widzisz? Są posypane jakąś czarnuszką. Jajko rozbełtane tam jest. Pani myje ręce, więc pewnie będzie teraz robiła z bułkami. Przykleja to na krawędzi, widzisz? Spadło. Rozwala się, jeszcze nie ma gotowo. Pani się chyba stresuje, za dużo ludzi. No i popatrzcie sobie, jakie jest zainteresowanie tym, co pani robi, właśnie ten tandir somsa, tak? Tak się to tradycyjnie tutaj właśnie wypieka. W środku w piecu, jak widzieliście, wykłada pani te bułeczki od wewnątrz pieca. Cała sztuka, kurz tego polega na tym, żeby się ta bułka przykleiła do tej wewnętrznej ściany tego tandiru, żeby nie spadła i żeby się upiekło. A w środku jeszcze te somsy są z nadzieniem, także to nie jest taki zwykły kawałek ciasta. Takie automaszyny to tutaj w Uzbekistanie nic dziwnego. Spotyka się je dość często.
pozostałość, czy też spuścizna po Związku Radzieckim. I te maszyny bardzo często jeszcze jeżdżą, są sprawne. Uzbecy je po prostu używają. No. Warto też przejść się tutaj uliczkami, gdzie brakuje tych najważniejszych zabytków. Jest tutaj spokój, cisza. Fajnie się tak oddalić od tego zgiełku, od tych straganików, od tych wszystkich aspektów związanych właśnie z turystyką. Ciekawostka taka, że tak wygląda konstrukcja jurty. Fajnie to widać, jak to jest zrobione. Bo jakoś to związywane jest. Tutaj węzeł, tam węzeł robiony, ściągane i tyle. To nie jest skomplikowana konstrukcja. Nawet widzisz, konstrukcja tego dachu nie jest jakoś tam precyzyjnie równo. Teraz wejdziemy sobie na mury obronne tutaj, które ciągną się oczywiście przez całe miasto, wzdłuż całego miasta. No idziemy zakupić bilety, które można kupić przy bramie północnej. No i teraz pani idzie nam otworzyć wrota do raju. Zamknięte takie blaszane, kratowane drzwi. Tak, mat. Nie wejdziesz? Jest bardzo stromo na wejściu. Zobaczcie, jakie tu fajne mają wiązki. Panie Zdzisiu, zrobi mi to pan. Dobry. Prawie, będzie pan zadowolony. W tym szaleństwie jest metoda. Izolacje. Takie se. Ludzie tutaj chodzą, turyści, często też dzieci. Szkotym to jest no tak chałupniczo, tak bardzo zrobione. Zaizolowane jest, no jest. I co się tu czepiać? Ile zapłaciłaś? 20 od osoby. 6 zł z groszami od osoby. Starą uzbecką metodą trzeba uważać, ponieważ tu nie jest żadne barierki nie są zrobione i jeżeli byście szli z dziećmi, to trzeba uważać. Ale ten dach z tego dziecinca to już się trzymie na słowo honoru. Ty też, patrz jaki ten jest krzywy tu. No tamten, czyli za tymi szumnymi bramami kryje się często syf, tak, kiła i mogiła. Syf, kiła i mogiła i to teraz widzimy na załączonym obrazku. To jest nasza miejscówka, w której śpimy po prostu. Nasz Yıldız Hotel, bardzo fajny, chyba najlepsze miejsce do tej pory, w którym byliśmy w Uzbekistanie, prawda? I najlepsze śniadania. Najlepsze śniadania i najlepsze ogólnie. No co prawda, jak to w Uzbekistanie spłuczka albo działo, albo nie działo, co chwilę trzeba ją naprawiać, to już tak jest. W jednym miejscu mieliśmy tylko, że spłuczka była sprawna, nie? W Bucharze. No ale ten dziedziniec widać, że był kiedyś odkryty. No ja ci to powiedział od razu, że to jest zabudowane. No ale widzisz, to miało swój cel, dlatego że na dziedzińcu się bawiły dzieci. Dzieci nie bawiły się na ulicy. Kiedyś się ludzie skrywali w domach. Na dziedzińcu bawiły się dzieci, na dziedzińcu wieszali pranie, na dziedzińcu się toczyło takie życie w ciepły dzień. Oni tam po prostu zażywali tej witaminy ze słońca, bo tak jak nie wychodzili nigdzie, czy te kobiety były cały czas zababulane. No tak, to przynajmniej w tym dziedzińcu mogły tam trochę skorzystać z tych promieni słonecznych, to fakt. Może się tam nawet jakoś odkryły, jak były w domu same, prawda? Co fajne i może być przydatne w takich turystycznych miejscach, to właśnie są te budki policji turystycznej i patrole policji turystycznej. Tam jest nawet numer telefonu, pod który powinno się dzwonić w razie draki. No zobaczcie sobie z porządkiem, to tu mają nawet w takim turystycznym miejscu bardzo kiepsko. Wszędzie pełno gratów, jak właśnie Beata zauważyła. Nawet gdy mają troszeczkę ogródka, w którym mogliby, nie wiem, czy tam coś uprawiać, czy coś posadzić, czy jakieś fajne kwiaty, jakoś to fajnie zagospodarować, to wszędzie śmieci wywalają i trzymią tam jakieś graty. Chociaż samo miasto Khiva jest czystym miastem. Jeżeli ktoś jest jakimś astmatykiem albo choruje na jakieś choroby dróg oddechowych, to raczej Uzbekistan nie jest miejscem, w którym podreperuje sobie zdrowie, bo jakość powietrza tutaj nie jest zbyt dobra. Tutaj palą czym popadnie. I to czuć w powietrzu. To nie jest tak, że my sobie coś tam wymyśliliśmy, czy gdzieś tam w aplikacji jest, że jest czystość powietrza nie taka, jaka powinna być. Po prostu to czuć. Ale my to na Śląsku mieszkamy, to na luzie. Niestety nie da się obejść tych murów tutaj naokoło, bo tutaj się kończy już mur i nie można iść dalej. Więc słabo. Odwiedziliśmy restaurację Lejla, w której zamówiliśmy sobie upragnione zupki 2. Są po 25 000. Zamówiliśmy sobie czeburek, który kosztuje 15 000. No i sałatkę, świeża sałatka, która kosztuje 20. No i to wszystko. Fajnie jest, że dzisiaj możemy sobie na zewnątrz zjeść i podziwiać okolice tutaj usłaną pięknymi zabytkami. No i przyszła zupka, mięsko, marchewka i ziemniaczek jest. A jak smakuje jeszcze nie wiemy, Beata skosztuje. No i sałatka już też przyszła. Świeżych warzyw, pomidory, ogórki, cebulka. Bardzo dobre. Bardzo dobre. No to się cieszymy. Przyszedł czeburek.
I jaki to jest? Dobra. Ciasto z mięsem takie. No, składem mięsnym. Zupa bardzo dobra, mi smakowała. Sałatka ok, tylko papryka mi jakoś nie podeszła, bo też papryka jeszcze tam była. A to bardzo tłuste, zobaczcie sobie, jeszcze tu jest nawet... Bo to jest ta zupka z tego mięsa. Tak, to jest dokładnie. To nie jest jakiś tam olej. No dobre to było, aczkolwiek mięsa trochę mało w środku, mi się wydaje, nie? Domówiliśmy sobie jeszcze kawę, ale to jest chyba taką bardziej... Nie wiem, czy z torebki, trudno mi powiedzieć, czy z torebki, ale trochę tak smakuje. Także jeżeli ktoś chce dobrą kawę wypić, w miarę dobrą, to trzeba zamówić po prostu amerikanę albo espresso. A ta piosenka to już leci chyba z 10-15 minut, tu nie? I stwierdzili mi, że to w zapętleniu puszczają. Do perfekcji opanuje te słowa. Leciał ten Michael Jackson, także uznaliśmy, że pani jest jakąś... Lubi Michaela Jacksona, bo kilka piosenek leciało. Ujrzała nas i puściła ruskie piosenki, No, sądząc tak, chyba, że my... Danger Face przyszło i od razu uznali, że my Rosjanie. Pani ma jedna piosenka na wypadek ruskich najeźdźców. Dziecko tam siadło. Dziecko w tym środku jest mniejsze od tych dwóch garbów praktycznie. A wielbłąd jest znudzony całą sytuacją, widać. No tak jedzie takie dziecko i nie wie, jak jedzie, po prostu nie widzi. Ładna sesja zdjęciowa, tradycyjne stroje, prawda, tutaj uzbeckie, no pięknie to wygląda. Zwiedziliśmy już tutaj meczety, medresy, pałace i minarety oczywiście, ale też nie byliśmy jeszcze w żadnym mauzoleum. I teraz idziemy do mauzoleum bardzo ważnego człowieka, czyli patrona Chiwy, a mauzoleum nazywa się... Pawlana Mahmuda. Palawana Mahmuda. Poprawka. Uzbecka język, trudna język. No jest podobny do tureckiego, to też taki trudny język, trochę ta turecki, ale turecki mi się wydaje jest taki bardziej wyraźny w wymowie, prawda? No tu jest taki bulgoczący ten język. Dokładnie, trochę to tak z zewnątrz, jak ktoś przyjeżdża, to może to odebrać jako bulgot indyka, indora. Nie śmiej się, a Ja się nie nas śmieję, może ktoś absolutnie. odbierać jako szeleszczących. Oczywiście i tak nas odbierają. To nie o to, że się śmieje, ale się śmieje. No ale z Czechów też się śmieją, bo oni gadają coś jak małe dzieci. Ty mówisz ze mną. Dużo jest języków takich w odbiorze, które wydawają nam się na przykład śmieszne. Francuski też jest trochę śmieszny po części. Zależy jak to coś wymawia, nie? Po polsku też może to być śmieszne, jak ktoś goda na przykład. No proszę ja ciebie, ja ci mówiłam, ale ja ci mówiłam, kochanie, to nie było naprawdę tak. Jak ktoś nas słyszy w taki sposób, a są ludzie, którzy tak mówią, też może powiedzieć, ale tym polski śmiesznie, jak oni śmiesznie go dają, nie? A my go damy normalnie, trochę po polsku, trochę po śląsku. I myślę, danger face mamy, jak nam to powiedzieli. $25 000 tutaj bilet wstępu na teren mauzoleum. Tutaj przed wejściem trzeba zdjąć buty. I panie muszą też zasłonić głowy. Podłoga jest ogrzewana, także jest cieplutko. W takie chłodne dni jak dzisiaj fajnie grzeje. Panowie przed chwilą wybierali całą kasę z tej skarbonki, do której wrzucają, prawda, wierni czy też pielgrzymi pieniążki. Składają w ten sposób ofiary. Panowie byli w dwójkę, także nie wiem, czy to z tego powodu, że łatwiej po prostu wyciągnąć te pieniądze, czy taka jest procedura, że musi być taka dwóch. jest procedura. Jesteśmy przy grobie Pawlana Mahmuda. To jest święte miejsce nie tylko dla mieszkańców Chiwy. Jest to patron Chiwy, święty człowiek. I tutaj przychodzą się modlić i składać ofiary. Był człowiekiem, który wywodził się ze zwykłego ludu. Był zapaśnikiem, leczył ludzi. Miał tutaj swój warsztat i na terenie tego swojego warsztatu chciał być pochowany. W swoim życiu bardzo pomagał ludziom i za to go docenili. Był takim świętym mężem. I później obok jego grobu chowano samych Hanów, królów. Także jest dla nich postać bardzo ważna. ويقول
wleść. Radek, zaś nagrywasz ta moja porażka. Ile ja mam lat, żeby po 4 chyba jakichś schodkach chodzić? Wiecie, jak tu jest stromo? No zaraz się wywala. Bata, ja mam 2 kamery w ręce i Ida nie płacze. No i zgodnie z moimi przewidywaniami na tym samym bilecie można wejść od strony południowej miasta, czyli od bramy południowej, znowu na mury, na tą drugą część murów. Czyli od północnej jest jedna część murów, od południowej druga. Zdecydowanie tu jest lepiej. No ale o czym Bata wspomniała przed chwilą, że zero takiej wymiany jakiejś informacji. Trzeba się o wszystko pytać. Bo wystarczyło, że ta pani, gdzie wchodziliśmy od północnej strony, mogła powiedzieć, że teraz musicie iść na południową, żeby przejść drugą część murów, ale tego już nie powiedziała. I na tym samym bilecie. I my byśmy znowu nie zużyli tego biletu, przyszlibyśmy tu jutro i by trzeba było pewnie nowy. Ale Radek powiedział, że to na pewno będzie na tym jednym bilecie i Beata, nie dowierzając, ale jednak poszła się zapytać i okazało się, że co? Faktycznie. I kto jest debeściak? Pan Wąski jest beściak. No ja, bo się poszła zapytać. Gdyby ja ci nie powiedział, że tak może być, to byś tu nie poszła, chyba logiczne. Patrząc tak na Chiwę, prawda, jak sobie spojrzymy na całokształt tej Chiwy, czy też nawet na poszczególne budynki, to spokojnie mogliby tu kręcić Gwiezdne Wojny, nie? Jeżeli chodzi o klimat, całokształt tych zabytków i to, że to jest w jednym miejscu, to Chiwa jest chyba najlepszym miejscem do zwiedzania, jeżeli chodzi o te 3 miasta, o które zwiedziliśmy do tej pory. Znaczy się to jest 3, czyli Bucharę i Samarkandę. Taszkent jeszcze przed nami, a tak właśnie przechadzając się, już tak wcześniej mówiliśmy o tych nieprzyjemnych zapachach, ale to czasem się przeplato z tymi bardzo przyjemnymi, tak jak teraz na przykład dochodzi do nas taki przyjemny zapach z piekarni, przyjemny zapach pieczywa. Spacerując po Chiwie strasznie brudzą się rzeczy. Wszystko, gdzie położymy, jest brudne. Buty są brudne, gacie są brudne, plecaki, wszystko jest od gliny. No raz ze względu na to, że blisko jest pustynia, a 2, że to jest właśnie wszystko z gliny, która się tam w jakiś sposób, zobaczcie teraz na tym palcu, od razu palce wyglądają tak. Wystarczy się oprzeć po prostu o te mury i już jesteśmy brudni. I zobaczcie, na tej plandece jest pełno takiego nalotu, takiego pyłku. O. Dlatego to przykrywają chyba. Dzień dobry bardzo, witamy kolejnego dnia. Dzisiaj pogoda w Chiwie jest piękna, zobaczcie sobie na niebo, ale to piękno ma swoje minusy, ponieważ jest bardzo chłodno. Temperatura oscyluje gdzieś w okolicach 2 stopni, ale odczuwalna jest rzekomo w okolicach -4 stopni, także jest bardzo, bardzo zimno. Czujemy to, znaczy się ja czuję, bo Beata ma rękawice po moich dłoniach, bo kurczę, naprawdę ciągnie mi po rękach. Idziemy do takich murów, które... Hello! Tacy są mieszkańcy właśnie w Uzbekistanie, bardzo otwarci, zagadują, machają, nie mają problemu z tym, żeby zrobić sobie zdjęcie, coś nagrać. Nie, dla nich to raczej nie problem. No a gdzie teraz idziemy? Idziemy do murów obronnych, które zostały wybudowane na zlecenie pewnego władcy Chiwy, który nazywał się... No tak się nazywał, bo nie wiem, jak on się nazywał. Znaczy się wiem, ale nie powiem, bo nie wiem, czy to dobrze powiem. O. A wybudowali je rzekomo sami mieszkańcy, którzy pracowali po 12 dni w roku zupełnie za darmo. A jak będziemy już na miejscu, to powiemy Wam coś więcej na ten temat i zobaczymy, jak to teraz wygląda, bo teraz już te mury nie są tak okazałe, jak były. Nie wiem, czy my tu przelezymy, czy będziemy tu przeleźć. Ale idziemy. Salam alaikum. Prace trwają. Salam alaikum. Doszliśmy do tych pozostałości po murach. No nie jest tu tak źle. Tutaj jest obok fajny park z ławeczkami, z fontanną. Przejdziemy się wzdłuż tych murów i sprawdzimy, czy tu można gdzieś wejść na te mury. Właśnie nie wiem, jak to ugryźć. Czy iść z tamtej strony, bo one się ciągną aż tam, czy iść w tamtą stronę. Mury to też po części zlepek właśnie słomy i gliny, ale ponoć te mury są murowane z cegły, także to jest taka wierzchnia, tylko warstwa, coś na zasadzie tynku, ale jak widać, to już się sypie tutaj dość mocno.
To jakaś konstrukcja z rollercoastera chyba. Mur został wybudowany w XIX wieku, a dokładnie w 1842 roku i miał za zadanie bronić Dishan Kala, czyli nowszą część miasta, która była poza murami tego starego miasta. Trochę to skomplikowane, ale tak to wyglądało, a głównie przed plemionami z Turkmenistanu i przed emirem Buchary, bo wtedy mieli wrogie relacje jakby między sobą Chiwa i Buchara. Budowa muru trwała 3 lata i około 200 000 mieszkańców, jak wspomniałem wcześniej, musiało przepracować 12 dni w roku za darmo, żeby właśnie wybudować ten mur. Mur ten miał około 6 km długości, 8 metrów wysokości i około 6 metrów grubości. Także dość spora budowla. Pierwotnie posiadał on 10 bram. Do dnia dzisiejszego zostały tylko 3 bramy, a długość całego muru obecnie to około 1,5 km długości. Coś z tych murów zostało, pewnie też coś zostało zniszczone przez Sowietów między innymi, bo oni te tereny bardzo mocno tutaj dewastowali swego czasu. No i tutaj obeszliśmy jeszcze ten mur od strony głównej drogi. Kawałek dalej żeśmy poszli. Często widać tutaj w Uzbekistanie, że dzieciaki po prostu przy drodze bawią się bez opieki dorosłych, nie? Grają w piłkę i ta piłka gdzieś wylatuje pomiędzy samochody na ulicę. No i jest to niebezpieczne dla nas. Może wydaje się to niebezpieczne, a dla nich to jest chyba norma. Widzieliśmy też często, jak w samochodach dzieciaki na przednim siedzeniu siedzą, oczywiście nie zapięte, oczywiście bez fotelików, i skaczą po tym siedzeniu, nie w trakcie jazdy, bawią się, za kierownicą trzymią dziecko i jadą tak, no. Dla nas jest to dziwne, a wręcz przerażające czasami, a dla nich to jest norma i dziwią się, że nas to dziwi. O, może tak, może będę się powtarzał, ale zobaczcie sobie, tu jest parking, tu jest droga dla turystów, a tu jest dziura. No ale zobaczcie sobie, tu nie ma żadnych zabezpieczeń, jakichś, nie wiem, barierek, cokolwiek, żeby to auto uderzyło, prawda, jakby cofało, bo no, może miejscowi wiedzą, ale turysta nie musi o tym wiedzieć. Tu można po prostu wpaść samochodem, kółkami na pewno i byłby problem. No, spacerując po zmroku, to jak człowiek, nie wiem, gdzieś chce nagle przejść, no nie myśli o tym, że tu jest dziura nagle między, kurde, drogą a chodnikiem, bo u nas albo tych dziur nie ma, albo są zabezpieczone, są kraty na tym położone, a tu nie ma. No Beata już rozpadła, tak, nie? Bye bye. Одно? Одна? Да. От 70 тысяч. 70. 60 тысяч. Пойдет. Пойдет. Нет. Окей. 50 тысяч. Маленький? Вот это большой. О, вот большой. Do widzenia. Mnogo zdrowia. Kolejny zabytek tutaj w Chiwie, który jest zamknięty. Jest sporo właśnie tych zabytków tutaj pozamykanych, do których nie ma wejścia po prostu. Można je zobaczyć tylko z zewnątrz. Ale są takie tablice, jak widzicie, które informują nas, co to jest, jaki to jest budynek i z którego wieku pochodzi. Opuściliśmy właśnie naszą miejscówkę w Chiwie i no powoli żegnamy się z Chiwą. Teraz idziemy jeszcze pospacerować, prawda, i może jeszcze zrobić jakieś zdjęcia, może się rozejrzeć, może jeszcze coś ciekawego znajdziemy. Na pewno pójdziemy zjeść, a pan nasz gospodarz był na tyle miły, że pozwolił nam wszystkie walizki, plecaki zostawić u siebie i później koło 16 wrócimy. No i czeka nas po prostu 17 godzin jazdy. Około się, no znaczy się wynikło z tego, że 15, ale co niektórzy mówili, że jednak jedzie 17. Ale zobaczymy. No, to jest nasz gospodarz tam. Bardzo miły facet, polecamy. O, macha. Jesteśmy świadkami jakiejś uroczystości. Ktoś tu ważny chyba przyjechał. Jajkowie grają. Przed chwilą byliśmy świadkiem, jak wygonili jakąś babcię. No, przed chwilą wygonili babcię tutaj z ławki, siedziała obok nas. No, przegonili ją, a nas zostawili jak na razie. Nie wiem jak długo. Być może jakiś premier, prezydent, nie wiemy, nie znamy. Dlatego były drogi zablokowane, prawda, nie można było tutaj wjeżdżać, a myśmy kombinowali, co się dzieje, prawda. A tu
Jakaś ważna persona po prostu przyjechała. Jak to było przy takich wizytach, prawda, takich ważnych osób, no kiedyś się trawa na zielono malowało, nie? A to co, będą beton malować? A tu od razu strażnicy wyskoczyli, jacyś, których nie było tu w ogóle. Orkiestra grała, no to tak to wygląda. Jest ktoś ważny, trzeba się zaprezentować, trzeba pokazać, że jest z wielką pompą i że jest pięknie. Ale jest pięknie. No jest. My siedzieliśmy tu, znaczy się ja tu siedział, bo Beata szła nagrywać, a tu siedziała ta babuszka z tym dzieckiem, przyszedł gościu i powiedział, że moistą. A do mnie podszedł i powiedział turist, okej, ukłonił mi się i nas zostawił. No, także no trochę niesympatyczne. No. Nie wiem, o co chodziło w tym, no, że ją przegonili, no ale przegonili. Teraz jakby ktoś miał bilet i by tak jak ostatnio my na szybko chciał zwiedzić, bo tam jest określony czas na te zwiedzanie, no to kurde by miał nieciekawie, bo do tej twierdzy by nie wszedł. Hello! Hello! My name is Radek. Radek? Polszy. Jestem. No ale przed chwilą mieliśmy branie, prawda? Panowie dwaj z nami zdjęcie robili, a później takie małe chłopaczki. No jesteśmy już na dworcu w Chiwie i dojechaliśmy tu chwileczkę, bo to było ponad 2 km. Zapłaciliśmy 20 000 sum, czyli około 6 zł. Jeżeli byście Yandexa sobie zapodali, no to by wyszło gdzieś około 2-3 zł, no bo tak to wychodziło jakoś. Z tym, że z tego co tam zauważyliśmy, te Yandexy tutaj, te małe jeżdżą samochodziki, oni mogliby nas nie zabrać ze sobą z tymi bagażami, chociaż takie większe też są tutaj, ale zazwyczaj te małe. Tutaj w Chiwie Yandex słabo pracuje, także dopiero zaczynają, chyba raczkują tutaj w Chiwie. Dlatego skorzystaliśmy z pewnego źródła, czyli naszego kierowcy Murata, z tym, że on podesłał nam swojego kolegę. No jedzenie, picie można ogarnąć na dworcu i nie są to jakieś strasznie wysokie ceny. Ostatni etap Taszkent i kończymy przygodę z Uzbekistanem, a ten ostatni etap będzie trwał 5 dni. 6 dni. Beaty, ciężko w nogi ozięło. Ciężko. Często. Z czego ty się śmiejesz? Ty masz całe bryle spuczone. Jak? A ja mu krzywo bryle, tak chodził i zaglądał. Choroby płuc, dróg oddechowych. Tak, jeszcze raz, wróćcie 3 kroki. Ja Mieszkaliśmy w centrum
tego starego miasta zwanego Uruk-hai. Iczankala. My zamieszkaliśmy w sercu tego starego miasta zwanego Iczankala. I co dalej, żeby miał powiedzieć? Zamieszkaliśmy w centrum tego miejsca, w sercu.